Dzisiaj film, czyli całe 10 minut o cieniowaniu. Pokażę Wam dzisiaj dwie techniki cieniowania, a raczej pokażę, jak ja to robię. Cieniowanie jednokolorowe, czyli taki zwykły prosty cień, oraz cieniowanie malarskie. Wbrew pozorom to nie jest trudne, ale trzeba mieć w szufladzie kilka odpowiednich farb. Zanim przejdę do cieniowania, przygotuję podkład, czyli serduszko z kwiatkiem. Serce zwykłe ze sklejki pokrywam dwukrotnie białą farbą akrylową. Teraz wytnę róże z papieru ryżowego i przykleję je klejem do decoupage, klejem z werniksem. Na końcu porządnie zalakieruję pracę i teraz mogę już przystąpić do cieniowania. Zacznę od skromnego cieniowania jednokolorowego. Jeżeli macie porządną napigmentowaną farbę, to wystarczy już tylko pędzelek, trochę wody i praktycznie można zaczynać. I od teraz najważniejszym elementem będzie blendowanie. Blendujemy na powierzchni, która nie wsiąknie farby. Plastikowy talerzyk albo koszulka do dokumentów będą znakomite. Do blendowania trzeba się przyłożyć, bo od tego zależy, czy Wasz cień wyjdzie ładnie, czy też nie. Zmoczyłam pędzel w wodzie, odsączyłam go o ręcznik, a następnie nabrałam farbę tylko na końcówkę. Jeżeli chcę, żeby mój cień wyszedł ładnie, muszę się teraz przyłożyć. Teraz muszę blendować, czyli rozcierać farbę tak długo, aż pięknie rozłoży mi się do końca pędzla. Zwróćcie teraz uwagę proszę na dwie rzeczy. Po pierwsze, na liczbę pociągnięć pędzlem, a po drugie to, że przy każdym pociągnięciu pędzla cała długość włosia przylega do tacki. Pędzlem po tacce przejechałam 33 razy i uważam, że farba jest odpowiednio rozblendowana. I teraz wykonam kreskę, która powinna być idealnym cieniem. Dobrze rozblendowana farba pozwala nam malować pędzlem w obu kierunkach, czyli do przodu oraz do tyłu. W idealnym cieniu granica farby jest niewidoczna, a farba przechodzi płynnie od ciemnego koloru do zera. I żeby to osiągnąć, potrzebne są Wam 3 elementy: dobra farba, dobry pędzel i naprawdę porządne blendowanie. Do tego typu blendowania potrzebujecie tak naprawdę dwie farby, brązową oraz szarą. Każda z tych farb albo ich miks zaspokoi każdą Waszą potrzebę. Pomimo tego, że kreskę poprawiam kilkukrotnie, kolejne pociągnięcia pędzla nie powodują ściągnięcia poprzedniej warstwy farby. Dobra farba schnie powoli. Jeżeli nam się coś nie spodoba, to możemy to wytrzeć i wszystko zacząć od początku. Jeżeli nie macie dobrej farby, to możecie kupić opóźniacz akrylowy. Kosztuje dosłownie kilka złotych, a nawet z byle jakiej farby pozwala wydobyć naprawdę fajną jakość. Teraz test mojej starej farby bez opóźniacza. To nie jest prawda, że każda farba działa tak samo. Zrobić ładne cieniowanie kiepską farbą to jest prawdziwa sztuka. Oczywiście można, ale trzeba się przy tym naprawdę sporo namachać. Jak mówiłam przed chwilą, niezłą reanimację takim farbom daje opóźniacz akrylowy. Jest bardzo wydajny, ponieważ należy używać go oszczędnie. Dodany w nadmiarze spowoduje, że Wasza praca będzie schła kilka dni. Ja wyciskam po takiej małej kropelce. Jak zabraknie, to dodam. Przypominam, że mój pędzel jest wilgotny. Przed chwilą zmoczyłam go wodą, osuczyłam na ręczniku i dopiero wtedy nabrałam trochę opóźniacza. I teraz to jest naprawdę inna bajka. Farba się przepięknie rozciera i cudownie blenduje. Używanie opóźniacza akrylowego daje Wam dodatkowo taki bufor bezpieczeństwa. Jeżeli coś Wam się naprawdę nie spodoba, to po 10 czy 15 minutach możecie to dokładnie wytrzeć. Skoro już wiecie, jak cieniuję, to przystępuję do cieniowania różyczek. Nie będzie nic nowego, powtórzę to, co usłyszeliście przed chwilą. Pędzelek jest wilgotny, nabrałam odrobinę farby i teraz blenduję. ...24 pociągnięcia pędzla i to nie jest na potrzeby filmu, ja po prostu tak blenduję. Jeżeli dobrze to zrobię, to potem cieniowanie po prostu jest bajką. Gdy farba jest dobrze rozblendowana, to nie ma znaczenia, czy się cieniuje jednym długim pociągnięciem, czy kilkoma krótkimi. Im większa wprawa, tym dłuższe pociągnięcia pędzla, ale takie krótkie też są ok. Przed cieniowaniem kwiatków musimy podjąć decyzję, z której strony mamy światło i gdzie pada cień. Najprostsze rozwiązanie jest takie, że źródło światła jest u góry, a cień malujemy po prostu od dołu. Ja się zdecydowałam, że źródło światła mam w lewym górnym rogu. W tej sytuacji lewa strona kwiatków nie będzie miała cienia. Natomiast wszystko to, co po prawej, tak. U mnie światło pada z tej strony. Zwróćcie jeszcze uwagę, jak ułożony jest pędzel w stosunku do cieniowanego wzoru.
Ostra końcówka pędzla, czyli ta, na którą nabierałam farbę, zawsze przylega do kwiatków. Przy kwiatkach cień jest najciemniejszy. Czym dalej od kwiatków, tym bardziej on zanika. Ostatecznie pocieniowane różyczki prezentują się tak. A teraz drugi sposób cieniowania, cieniowanie malarskie. Wygląda na skomplikowane, a tak naprawdę nie jest. Wystarczy dobrać farby, a reszta po prostu zrobi się sama. Farby powinny pasować do naszego motywu. Wybrałam kolor niebieski oraz szary. Szary jest tu przyciemniaczem. Nie miałam idealnej zielonej, więc wybieram 3. Potrzebny będzie pędzelek gąbkowy, cieniutki pędzelek oraz opróżniacz do farb akrylowych. Zasada malowania jest prosta. Przy niebieskich różach robimy mazy z niebieskiego, a przy zielonych liściach mazy na zielono. To nie jest szybka metoda, ale za to bardzo prosta. Farbę mieszamy z odrobiną wody oraz opóźniaczem. Nakładamy kreseczkę tam, gdzie ma się pojawić nasz cień, nakładamy ją pędzelkiem, a następnie rozcieramy gąbeczką. Warstw musi być kilka. Pierwsza jest najjaśniejsza i ją rozciągamy najdalej. Kolor możemy nakładać i rozciągać tak daleko jak chcemy. Ogranicza nas tylko nasza własna fantazja. Delikatne niebieskie chmurki nakładam przy wszystkich niebieskich kwiatuszkach. Gdyby bukiet zawierał także żółte kwiaty, pojawiłyby się przy nich żółte chmurki. Jeżeli macie farbę dobrej jakości, opóźniacz akrylowy nie jest do końca potrzebny. Wystarczy mocno rozwodnić farbę i to już daje ładny efekt. Do rozciągnięcia farby na rysunku możecie używać palca, gąbeczki, wacika do uszu pędzla. Sprawdźcie, które narzędzie Wam najlepiej odpowiada i tego używajcie. Druga warstwa farby będzie ciemniejsza i uważam, że już w tym momencie opóźniacz akrylowy naprawdę się przyda. Dzięki niemu czas schnięcia farby znacząco się wydłuża. Ułatwia także mieszanie farby i przenikanie się kolorów. Opóźniacza dodajemy odrobinkę. 2 kropelki wystarczą mi do wykonania całej tej pracy. Jak wspominałam, drugi przelot farbą jest ciemniejszy. Chmurki są bardziej nasycone kolorem i kończą się bliżej kwiatów. To cieniowanie nazywamy malarskim i nawet jeżeli jesteśmy koncertowym beztalenciem, to warto przy nim odrobinę pokombinować. Przez bajerowanie rozumiem rozciąganie naszych chmurek daleko w kierunku brzegów obrazka. Nie ma co się bać, te bajery po prostu wyglądają fajnie. Cieniowanie malarskie jest super, ponieważ ono zawsze fajnie wygląda. A zresztą, jak powiedział klasyk, nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. Nie ma się co napinać, trzeba puścić wodze fantazji i to wtedy wygląda super. Ja się w tej technice zupełnie nie krępuję, po prostu się puszczam, czego jej Wam życzę. My tu gadu, a ja wstępnie skończyłam z kolorem niebieskim i przeszłam do zielonego. Zaraz film przyspieszę, żeby nie było nudno, ale jeszcze raz zwróćcie uwagę na kolejność warstw. Pierwsza chmurka jest jaśniutka, delikatna i wyciągnięta na zewnątrz rysunku. Kolejne warstwy pełnią już rolę typowego cienia. Są znacznie ciemniejsze i skupiają się w okolicach liści. I na tym etapie można by skończyć naszą pracę, ale naprawdę fajnie stanie się dopiero za chwilę. Najbardziej lubię, gdy cieniowanie malarskie przestaje być uprzycznionym wyciągnięciem i podbiciem koloru, a zaczyna żyć własnym życiem. Kolory zaczynają na siebie włazić, przenikać się wzajemnie, a następnie włazić na ramki. Na ostatnie 2 minuty dam Wam spokój od mojego gadania. Dodam jedynie, że cała praca nad cieniowaniem zabrała mi pół godziny.
Serduszko gotowe, a tak wygląda efekt końcowy. Zwykłego jednobarwnego cieniowania używam naprawdę często. Natomiast malarskie może jest pracochłonne, ale nawet przy nędznych kwiatkach robi robotę. Halo, halo, czy ktoś wytrwał ze mną do końca? Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, a informacje okażą się przydatne. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.